Mówcie co chcecie, bo o gustach się przecież nie dyskutuje, ale ja uważam, że taki prosty, klasyczny dekupaż jest najpiękniejszy. Oczywiście ja też uwielbiam te wszystkie dodatkowe fajerwerki, które możemy dodać do naszych prac. Glinki, wyciski, złocenia, efekty 3D. To wszystko oczywiście jest super, ale jeżeli mam wybierać, to taka prostota urzeka mnie najbardziej. W związku z tym w tym filmie fajerwerków brak. No dobrze, może takie malutkie, czyli konturówka, szablon i pasta, a poza tym naprawdę praca dla każdego. Ja tutaj nawijam Wam makaron na uszy, a już zaczęłam pracę. No to lecimy. Wieczko na biało, bo tutaj będzie przyklejany papier ryżowy. Przyklejam oczywiście normalnym klejem do dekupaż. Najpierw 10 minut kręcenia papierem po wieczku, aż wreszcie zapadła decyzja. Przylepiam dokładnie w tym miejscu. Ups, zaczęłam przyklejać, ale zapomniałam, że muszę oderwać brzeg, bo potem będzie mi bardzo trudno go uzupełnić, gdy będę miała taką równą krawędź, więc odrywam i przyklejam do końca. Gdy klej już wyschnie, muszę odciąć albo odszlifować nadmiar papieru ściernego. Próbowałam to robić nożykiem, ale powiem Wam uczciwie, że dużo lepiej jest jednak papierem ściernym. Resztkami papieru uzupełniam górną dziurę. Ponownie czekam aż klej wyschnie, a potem całe wieczko maluję lakierem akrylowym matowym. A teraz przystąpiłam do mozolnego rozrobienia farby na dół pudełka. Dół mógł być albo niebieski, albo zielony. Zastanawiałam się, w jakim kolorze zrobić brzegi wieczka. Jeżeli zrobiłabym je niebieskie, takie jak dół pudełka, to one trochę by zniknęły w tej pracy, a chciałam, żeby były widoczne i żeby były ozdobą. I właśnie z tego powodu są w jasno-beżowym. Suszę farbę i jeszcze raz całą pracę, czyli zarówno wieczko, jak i denko, przemalowuję bardzo dokładnie lakierem akrylowym matowym. Po co to lakierowanie, tyle razy zapytacie? Mądry Polak po szkodzie. Już niejednokrotnie żałowałam, że nie polakierowałam, ponieważ teraz będę na wieczku domalowywała różne rzeczy. I jeżeli coś mi nie wyjdzie, to z takiego polakierowanego wieczka bez problemu białą farbę, pastę albo co innego bym tam nie nałożyła, zmyję do zera i mogę zacząć jeszcze raz. Podsumowując, lakierowanie powoduje, że się nie martwimy, gdy wywalimy jakiegoś paszteta. A teraz szablon i najprostszy na świecie efekt 3D. Taśmą malarską zaklejam te elementy, które nie będą mi potrzebne, których nie będę odbijała. A teraz farbą akrylową i pędzelkiem do szablonów po prostu odbijam szablon. Nie chciałam tego zrobić czarnym kolorem, to jest taki ciemny szary, ponieważ to jest kolor cienia. Farba wyschła, szablon umyty i jeszcze raz to samo, ale z lekkim przesunięciem, a odbitkę robię pastą modeling. Jeżeli macie ochotę, to odbitkę można by zrobić białą farbą akrylową, ale farba nie pokryje tak dokładnie tła, jak to robi pasta, więc w tym wypadku uważam, że pasta sprawdza się dużo lepiej. Pędzelek skośny oraz farby akrylowe od Stamperi to jest moja ulubiona seria Allegro. Delikatnie cieniuję brzegi wieczka. Uważam, że takie cieniowanie zawsze świetnie wygląda. Dodaje takiej plastyczności naszej pracy. No a jak zajrzałam do środka pudełka, to wydawało mi się, że ono jest jakieś takie smutne, bez życia. Więc rozrobiłam kolor taki lekko beżowy i zrobiłam kropeczki. Mam nadzieję, że też Wam się podobają. A na koniec konturówka i najprostszy na świecie szlaczek, który można nią zrobić. Czy szlaczek nam jest niezbędny do ozdoby tego pudełeczka? Oczywiście, że nie jest. Ono mogło zostać bez konturówki, ale uważam, że to naprawdę fajnie wygląda. Wykańcza brzegi i dodaje takiej odrobiny elegancji. Prosty szlaczek wyciskasz, pociągasz, a z bliska prezentuje się tak. Jeszcze może dodam jakieś kawałeczki tektury, żeby przód pudełka wyglądał ciekawiej. Oczywiście nie wszystko od razu pasuje, ale można pokolorować, można przyciąć i potem już jest idealnie. Za chwilę będę wklejała nóżki do pudełka i te nóżki nigdy po dobroci, po pomalowaniu pudełeczka nie chcą włazić w te szparki. Więc bierzemy zwykły nożyk do tapet, obcinamy naokoło i potem gra gitarra, wchodzą bez problemu.
I gotowe. Moje proste, klasyczne deku pudełko prezentuje się tak. Bez fajerwerków, niedrogo, bez stresu, że coś nie wyjdzie, bo przecież nasze ukochane klasyczne deku zawsze wychodzi. A w środku kropeczki, niby nic, ale one są jednak bardzo sympatyczne i zawsze robią robotę. A teraz jeszcze delikatnie całość przewiążę i może lecieć na prezent. Jak zwykle listę produktów, których używałam w tym filmie, znajdziecie w opisie wideo. A na koniec szybkie pytanie, napiszcie w komentarzu, czy lubicie proste deku, czy jednak z fajerwerkami. Do zobaczenia za tydzień albo na naszej grupie na Facebooku, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.